kabanosy to moja ulubiona przekąska, zwłaszcza wersja podsuszona kabanosów. Już kiedyś prezentowałem jeden odcinek typowego kabanosa wieprzowego. Dziś bym chciał zaprezentować bogatszą wersję, która się składa z około 1,5 kg szynki wieprzowej, około kilograma mięsa wołowego w wersji chudszej, troszeczkę tłustszej, no i z podstawowego nośnika smaku, czyli tłuszczyku. Tu jest prawie że pół kilograma słoninki. Dobra wędlinka musi być odpowiednio też nasycona tłustym mięskiem i to takim właśnie typowym jak podgardle, słoninka. To jest podstawowy nośnik smaku i w wersji właśnie jeszcze podsuszanej jest szczególnie pożądana, żeby ten smak był trwały, no taki rozpływający się wręcz w ustach, żeby się chciało wziąć następny kęs, ugryźć i jeszcze jeden, i jeszcze jeden. Suche kiełbasy nie mają tego uroku. Dodatkowo będzie to wersja paprykowa, podkręcona, taka pikantniejsza, po to, żeby właśnie idealnie czy do piwka, czy do jakiegoś innego napoju podgryzać właśnie zamiast chipsów, czy tym podobnych przegryzek, które według mnie w ogóle nie umywają się do takiej suszonej domowej wędlinki. Tutaj jest tak jak powiedziałem, 1,5 kg i około pół kilograma to jest razem 3 i tutaj mamy tak około 60 gram soli peprującej, 60 gramów. Mamy 1 łyżeczkę pieprzu białego, 2 łyżeczki papryki słodkiej, wędzonej. Ona daje taki też piękny kolorek, też między innymi dlatego tutaj jest. No i oczywiście 2 czubate łyżeczki papryki ostrej. Czy to wystarczy? Zobaczymy jutro. Na razie damy tyle, zmieszamy to z mięskiem, jutro się spróbuje, jak będzie za mało, to jeszcze dołożymy. Teraz tak, to co chude będę mielił na oczku 10. To co tłuste, tu mam najdrobniejsze sitko 2,7, więc całą słoninkę i te tłustsze elementy wołowiny też na tym zmierę. Tylko i wyłącznie mielenie, więc bardzo prosta robota. Działamy! No i mielenie zakończone. Wszystko co było do zmielenia zostało już rozdrobnione. Oczka 10 powinny zapewnić nam troszeczkę takich kawałeczków niezbyt dużych, bo przecież będą to jelita baranie, a jelita baranie za grube nie są. Coś tu nam w maszynce pozostało, jeszcze to już tak spróbuję to rozdrobnić nożem, żeby do środeczka wrzucić będzie kilka takich grubszych. Na pewno przejdą. Całość przypraw. Troszeczkę miejsca na stole. Opłukać dłonie. I wyrabiamy. Dobra, 10-15 minutek, żeby wszystko porządnie zmieszać i potem na około dobę do lodóweczki niech się porządnie przegryzie.
A jutro spróbujemy, czy jest tutaj odpowiednia ilość ostrości, odpowiednia ilość też soli i jakby co doprawimy po to, żeby kabanoski miały swój bardzo poważny pazur. No trzeba oczywiście przewidzieć to jeszcze, że to wszystko wyschnie, ale taki jest cel. W związku z powyższym to, co nam się teraz wydaje nie do końca intensywne, potem w tej zmniejszonej objętości intensywne będzie. Także nie przesadzać. Za mną już 15 minut wyrabiania. W międzyczasie 2 przerwy. Naprawdę już mam dosyć. Ledwo co ręką poruszam. Bardzo spójne ciasto wyszło z tego mięsa. Ta słoninka zmielona na drobnych oczkach to się praktycznie zamieniła w smalczyk i zrobiła takie fajne spoiwo, które czyni całość bardzo, bardzo spójną. Jutro trzeba to będzie porządnie rozcieńczyć, żeby miało szansę przejść przez nadziewarkę. Ale na tą chwilę już wystarczy. Bardzo ładny aromacik. Mięso wołowe tu swoje robi. Charakterystyczny zapach. I tak ma być. O. Porządnie ubite. Jakieś tu resztki jeszcze z dłoni. Naprawdę dało mi w kość to wyrabianie. Do lodówki na dobę. Jutro działamy dalej. Dzisiaj mnie czeka jeszcze tylko sprzątanie. Po 24 godzinach możemy sobie jeszcze raz sprawdzić, czy właściwy smak, czy nie trzeba czegoś dodać. Normalnie bym dodał, ale to będzie podsuszana kiełbaska. Więc liczę na to, że to jeszcze intensywność wzrośnie. 0,3 litra wody i to może się okazać mało, ale zobaczymy. Na razie tyle. Postaram się to wszystko ładnie wrobić, żeby była wspaniała konsystencja, taka umożliwiająca nadziewanie przez bardzo wąski lejek, bardzo wąskich i upierdliwych do nadziewania jelit baranich. No ale chce się mieć kabanosy, trzeba się pomęczyć. A, już zaczyna struktura, robi się coraz luźniejsza. Dobrze trzeba wyrobić. Zimne, bardzo zimne, bo z lodówki już zaczynają dłonie to odczuwać, ale zaraz ciężką pracą się rozgrzejemy. Z 10 minut dobrego wyrabiania, zanim zaczniemy ładować na zielarkę. Blat zrobiony na mokro, nadziewarka już pełna, nadziana. Musiałem troszeczkę więcej wody wrobić. Około, powinno być planowo około 0,3, a ja spokojnie dałem z 0,4-0,5 prawie litra. Dlatego, że konsystencja ciągle nie była właściwa, a przy kabanosach naprawdę nie ma żartów. Jak zrobimy farsz za gęsty, to będziemy mieli problem z nadziewaniem.
Koniec nadziewania. W przypadku kabanosów nigdy nie jest to lekka praca. Trzeba się narobić, parę razy jelito pękło, także są większe, mniejsze kawałeczki, ale to, co jest na stole, warte jest tego. Teraz powieszę zaraz to wszystko na kij od szczotki. Są późne, no godziny nocne już. Do rana niech spokojnie się osadza, a rano wyląduje w wędzarni. Cały ten mój urobek. Kabanosy już w wędzarni. Trzeba się trochę napracować, żeby je dobrze poukładać, a i tak gdzieś pewnie jakieś miejsce styku będzie. Jednak wędzarnia UW70 Borniaka to za dużych gabarytów nie jest, a tych kabanosów trochę narobiłem. No dobra, to co teraz? Zrębka bukowa, generator dymu, no dobrze sięgają, włączony i co? 70 stopni, o, to będzie tak. Pyk. I no, na wygląd jak zwykle, myślę, że około 3 godzin czasu intensywnego, mocnego dmienia. Startujemy. Prościutko z wędzarni. Słoneczko nam mocno świeci, troszeczkę chyba za ciemno, ale coś tu nagramy. Wrzucamy do warnika, woda nagrzana. Generalnie kabanoski, które się wędziły w takiej temperaturze, nie wymagały wyparzenia, nie ma takiej potrzeby. Ale są dwa powody. Po pierwsze, trochę się tych smolistych z wierzchu zmyje po wędzeniu, a po drugie, po parzeniu zdecydowanie lepiej się suszą. Są bardziej kruche, a o to mi chodzi. Także wrzucamy. O, jeszcze jeden. Dwadzieścia minut, 80 stopni. Następnie na kij. Niech obsychają. Za parę dni, jak się porządnie podsuszą, będą. Zresztą pokażemy. Na razie. 4-5 dni suszenia w pokojowej temperaturze. Tak teraz wyglądają te kabanoski. Pamiętać należy, że w miejscu, gdzie one wiszą, pod spodem musi być coś wyłożone, bo niewątpliwie w trakcie schnięcia, w trakcie zmiany średnicy będzie z tych kabanosów kapało. Będzie się wyciskał tłuszcz i będzie spadał na dół. Także pod spodem musi być coś położone. No i teraz zdejmijmy. Jak sobie sięgniemy pamięcią wstecz albo cofniemy na filmie, zobaczymy, ile tego było na początku, a ile jest teraz, to właśnie na tym polega istota dobrego kabanosa, że musi porządnie wyschnąć. Woda jest naturalna i zdrowa, należy ją spożywać w postaci naturalnej, bądź w postaci owoców i warzyw, innych trunków też, ale nie w mięsie i nie w kiełbasie. To musi być suchutkie, wyschnięte, właśnie takie jak teraz. O, pyk, charakterystyczne, bo suche. Zapach niesamowity. Smak. Mamy czy nie dlatego opowiedzieć, to trzeba po prostu spróbować. A te paprykowe wykończenie powoduje to, że to jest takie fajne, ostre. I tak po przegryzieniu tego smaku mięska czuć właśnie tą papryczkę, jak wychodzi. Można zrobić to bardziej pieprzne, bardziej paprykowe, bardziej ostre. To nie jest taka hardkorowa wersja, ale jak kto lubi. Jako przegryzka fantastyczna. Ja spróbuję pokroić kawałek, ale wątpię, żeby w tak cienkim kabanosie udało się pokazać strukturę wewnętrzną. Może jednak.
jak dla mnie. Materiał do zdjęcia przygotowany. Ja się nie mogę powstrzymać. Przegryzam co chwilę. Paluszki aż tłuste od tego, co jest na wierzchu, bo to wszystko wycieka, ale pyszne, pyszne, jeszcze raz pyszne. Polecam, spróbujcie. Smacznego.